Cześć! Znasz to uczucie? Poniedziałek rano, kawa paruje, a ty patrzysz na ekran logowania Windowsa i nagle czarna dziura. Hasło, którego używałeś od roku, po prostu wyparowało z twojej głowy. Ale ten problem ma też swoje drugie, znacznie bardziej poważne oblicze. Wyobraź sobie, że jako administrator IT przejmujesz nową infrastrukturę. Masz dostęp do hypervisora, widzisz kluczowe maszyny wirtualne z Windowsem, Pro lub serwerem, ale w dokumentacji jest pusto. Nikt nie zna haseł lokalnych, a maszyny nie są wpięte do domeny. Co robisz? Reinstalację i utratę danych? Nie w profesjonalnym świecie. Dziś pokażę Ci dwa legendarne triki, które są absolutnym fundamentem ratunkowym w takich sytuacjach. Wykorzystamy luki w architekturze, o których Microsoft wie od lat, a które pozwalają nam przejąć kontrolę nad systemem za pomocą 5-krotnego wciśnięcia klawisza Shift lub jednego kliknięcia w ikonę ułatwień dostępu. Mowa o słynnych plikach sethc.exe oraz utilman.exe. Pokażę Ci krok po kroku, jak podmienić je na wiersz poleceń, by zresetować hasło w mniej niż minutę. Bez względu na to, czy to laptop sąsiada, czy krytyczna VM-ka w Twoim centrum danych. Zanim zaczniemy, ważna uwaga. Ten film ma charakter wyłącznie edukacyjny i ratunkowy. Pokazuję to, abyś wiedział, jak odzyskać dostęp do własnych danych. Używaj tej wiedzy odpowiedzialnie. Gotowe na odrobinę systemowej magii? Zaczynajmy! Wpisujemy hasło. Niestety hasło jest niepoprawne. Wpisujemy ponownie. Niestety znowu to samo. Możemy wpisywać tak aż do skutku. Natomiast musimy pamiętać, że po 10-krotnym błędnym wpisaniu hasła system Windows 11 zablokuje nam dostęp do naszego konta na 10 minut. Co możemy w takim razie zrobić? Możemy użyć opcji resetuj hasło. Teraz musimy odpowiedzieć na 3 pytania, na które ustaliliśmy odpowiedź podczas tworzenia konta. Jeśli to zrobimy, wyskoczy nam okienko zmiany hasła i jesteśmy w domu. Możemy również użyć dysku resetowania hasła. Natomiast tematem dzisiejszego odcinka jest sytuacja, w której ani nie pamiętamy hasła, ani pytań, ani też nie mamy dysku resetowania hasła. Widzicie więc sami, oficjalne metody od Microsoftu są świetne, o ile przygotowaliście się na awarię rok temu. Ale umówmy się, kto z nas tak robi? Teraz przechodzimy do działania. Klikamy w ikonkę zasilanie, wciskamy lewy lub prawy przycisk Shift. Tutaj to nie ma większego znaczenia. I klikamy uruchom ponownie. Zwalniamy przycisk Shift. Czekamy na uruchomienie Windows RE, czyli środowiska odzyskiwania systemu Windows. Ja może przełączę okno w tryb skalowania dla lepszej czytelności. Wybieramy rozwiąż problemy, opcje zaawansowane, wiersz polecenia. Naszym oczom ukazał się
wiersz polecenia z podwyższonymi uprawnieniami. Wpisujemy Notepad, aby uruchomić notatnik. Klikamy Plik, Otwórz. Typ pliku zmieniamy z dokumenty tekstowe na wszystkie pliki. Klikamy Ten komputer. Wyszukujemy partycję, na której zainstalowany jest system Windows. I tutaj uwaga, nie zawsze to będzie partycja C. Często to będzie również partycja D. Także na to należy zwrócić uwagę. A jak rozpoznać, że jesteśmy na prawidłowej partycji? Na niej będzie znajdował się katalog Windows. Do niego też przechodzimy. Następnie przechodzimy do katalogu System32. Ja kliknąłem kombinację klawiszy SY, czyli pierwsze dwie litery słowa system. Dzięki temu szybciej mogę odnajdować interesujące mnie pliki i katalogi. Tutaj wyszukujemy dwa pliki. Pierwszym z nich jest sethc. I ponownie klikam klawisze SE. I zmieniam nazwę programu sethc poprzez wciśnięcie klawisza F2. Na przykład dopisujemy po kropeczce Alt. Zmiany tej nie zobaczymy od razu, natomiast należy odświeżyć klawiszem F5. Nazwa została zmieniona. Następnie wyszukujemy drugi plik utilman, również wciskając UT i również zmieniamy jego nazwę na utilman.alt. Odświeżamy, nazwa została zmieniona. Utilman jest to program odpowiedzialny za ułatwienie dostępu. Ten w prawym dolnym rogu, który widzimy podczas logowania do systemu Windows. Natomiast sethc, ten program, którego nazwę zmieniliśmy poprzednio, jest to program odpowiedzialny za tak zwane sticky keys, czyli klawisze trwałe. Czyli gdy wciśniemy klawisz F5, pojawi się program obsługujący klawisze trwałe. Obie nazwy zostały zmienione. Teraz szukamy programu CMD, czyli wiersza poleceń. Kopiujemy go kombinacją klawiszy Ctrl+C i wklejamy dwukrotnie kombinacją klawiszy Ctrl+V. Odświeżamy klawiszem F5. Jak widzimy, ukazały się naszym oczom dwie kopie. Pierwszą zmieniamy na sethc. Natomiast drugą na utilman. Co nam to dało? Teraz w oknie logowania, gdy wciśniemy pięciokrotnie klawisz Shift, naszym oczom ujawi się wiersz polecenia. Lub też, gdy klikniemy w ikonkę w prawym dolnym rogu, obok przycisku zasilania, również uruchomi nam się wiersz polecenia. Sprawdźmy to. Na razie odświeżamy okno. Klikamy Anuluj. Zamykamy notatnik. Zamykamy
wiersz polecenia. Klikamy kontynuuj. Czekamy, aż system się uruchomi. Wciskamy 5-krotnie klawisz Shift. Jak widzimy, naszym oczom ukazał się wiersz poleceń. Ja go zamknę. Klikamy w prawym dolnym rogu ułatwienia dostępu. Również uruchomił się wiersz poleceń. Jak tutaj możemy zauważyć, Utilman Exe. Ja powiększę czcionkę dla lepszego odbioru. Może do 24. I wpisujemy następujące polecenie. Ctrl User Passwords 2. Naszym oczom ukazało się okienko konta użytkowników. Teraz możemy kliknąć Resetuj hasło i wpisać nowe hasło. Musimy jeszcze potwierdzić. Klikamy OK. Hasło zostało zresetowane. Możemy również wybrać właściwości, członkostwo grupy i na przykład, gdybyśmy mieli konto użytkownika standardowego, możemy podwyższyć jego uprawnienia i przydzielić go do grupy administratorów. Klikamy OK. Zamykamy wiersz polecenia i próbujemy wpisać nasze nowe hasło. Oczywiście wszystko się udało. I to by było na tyle. Jak widzieliście, wystarczy chwila nieuwagi, aby całkowicie ominąć zabezpieczenia lokalne Windowsa. Dla administratora to potężne narzędzie ratunkowe, gdy dokumentacja zawodzi, a czas goni. Ale dla kogoś, kto dba o bezpieczeństwo, to jasny sygnał. Jeśli ktoś ma fizyczny dostęp do Twojej maszyny lub Twojego hypervisora, to nie jest już Twoja maszyna. Pamiętajcie o najważniejszym kroku po zakończeniu pracy. Zawsze przywracajcie oryginalne pliki sethc.exe i utilman.exe. Zostawienie aktywnego wiersza poleceń na ekranie logowania to nic innego jak zostawienie otwartych drzwi do sejfu z napisem Zapraszam. Jeśli ten film pomógł Wam odzyskać dostęp do ważnych danych, albo po prostu dowiedzieliście się czegoś nowego o tym, jak pod maską działa Windows, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, bo w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak przed takimi atakami skutecznie się bronić. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!